Utykają ludziom w uszach, a krążą legendy, że potrafią, niczym Mike Tyson, także i w rzeczone ucho ugryźć. Nie da się ukryć, że mają odjechaną dietę nadającą nowe znaczenie śmieciowemu jedzeniu. I to tak dalece, że mają specjalną florę bakteryjną. W rozmowach z rodzicielkami muszą być bardzo precyzyjne, by przypadkiem nie otrzymać odpowiedzi rodem z suchara. Wrogowie atakują je kapciem lub robią z nich zombie, a przyjaciele wierzą, że zrobią im w nocy manicure. Karaczany, bo o nich mowa, to zwierzęta nietuzinkowe, a ich wyjątkowość przybliży nam Agnieszka Graclik, czyli pani z Przyry. Osoba, która wie coś tam, ale najważniejsze dla niej jest, że trwają prace nad pozyskiwaniem mleka z karaczanów dla ludzi. Witaj. Cześć, witaj. No trudno było ten wstęp przeboleć, bo to chyba za trzecią próbą poszło, ale no, zacznijmy na poważnie, nie musisz się cały czas chichrać, ja teraz chwilkę coś powiem, więc wiele osób, no nie będę tu dodawał, że także ja, bo to przecież nie chodzi o autokompromitację, ma taką brzydką przypadłość, że obgryza paznokcie. A w internecie można znaleźć informację, że karaczany wschodnie żywią się między innymi resztkami paznokci. Czy to oznacza, że dałyby radę zrobić mi manikir przez noc, czy jednak wkraczają one do akcji dopiero gdy my rozpoczniemy robotę? Jezu, zrozumiałam, manikir przez nos. To jest To już bardzo, by bardzo była za profesjonalnie nam gruba idzie akcja, nie. dzisiaj. Tak, to znaczy są takie historie krążące na przykład wśród marynarzy, że karaczany nocą obgryzają paznokcie, obgryzają rzęsy, właśnie potrafią i tak dalej. Natomiast to jest takie mało atrakcyjne źródło pokarmu, kiedy są jakiekolwiek inne, więc to raczej niekoniecznie. Ale w Ale że ostateczności marynarze są mało atrakcyjnym źródłem pokarmu? ich paznokcie. Myślę, że inne części ciała byłyby bardziej. Bo tak myślę, że bardziej by pewnie pięty poskrobały albo jakieś inne części skóry niż te paznokcie. A, tak, no to za mało odżywcze paznokcie do tego, żeby się skusić na to w pierwszej kolejności. Czyli nici z manikir. No, zależy jak długo posiedzi z nimi w tym pokoju, wiesz, no to tak. Znaczy ja powiem tak, że ja już dzisiaj widzę, jak będzie nam źle szło, więc od razu nawet mi się przypomniał super suchar. Czy znasz bajkę o manicure? Nie. Roman zrobił manicurę. To jest odcinek dla dorosłych, bo no nie oszukujmy się, bo jest No dla już dorosłych. teraz musi być. Tak. Teraz pytanie numer 2. Dzisiaj, tak jak już ktoś nawet zwrócił uwagę, że woli tę formułę klasyczną, gdy ja zadaję pytanie, a ty mi tłumaczysz jak niezbyt Tak. rozgarniętemu młodzianowi. Co wspólnego mają karaczany i modliszki, że akurat ich pakiety z jajami nazywane są ooteką? No, mają dużo wspólnego z racji tego, że są owadami. Natomiast no, ta ooteka jako w ogóle twór jest przesuperowa. U modliszek to tworzenie ooteki jest takie bajkowe, wygląda niesamowicie, bo taka świeża ooteka, jak powstaje u modliczki, to ma wyglądać jak taka pianka do uszczelniania okien i ona sobie taki lepi ten swój kokonik. Natomiast u karaczanów to jest mniej no mniej ogólnie po prostu. Karaczany mają te swoje ooteki, czyli takie pakiety jaj. Wyglądają u nich jak takie naboje do karabinu albo coś takiego, takie zebrane obok siebie. Te dzieci biedne są takie upchane równiutko jedno przy drugim. I są różne strategie z tymi ootekami dość śmieszne. Mianowicie są takie, które te karaczany, które te ooteki po prostu zostawiają i tam te jajeczka sobie same dojrzewają. Ale są takie karaczany, na przykład u karaczanów madagaskarskich tak jest, że mamuśki noszą te ooteki ze sobą. I one je muszą raz na jakiś czas przewietrzyć, żeby dzieci się dotleniły. W związku z czym one wyciągają tą ootekę i ją tak merdają w powietrzu jak ogonkiem i potem wciągają z powrotem. A tak poważnie czy zmyślasz? Bo akurat tego nie weryfikowałem. Poważnie. Fascynujące. Powiedz mi tak, bo zacytuję tu Wikipedię, żeby coś poważniejszego było. W Polsce stwierdzono 16 gatunków karaczanów, w tym 7 na stanowiskach naturalnych. 2 są synantropami, ale zdolnymi do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się. Pozostałe to synantropy żyjące w cieplarniach.
Na ile znane są te nasze lokalne karaczany? Bo podejrzewam, że przeciętny fan filmów grozy wymieni prędzej karaczana madagarskiego niż na przykład zadomkę leśną, a ja kiedyś widziałem. Tak, o zadomkach dobrze wiedzieć, że w ogóle coś takiego istnieje, bo często dostaję takie pytania od ludzi w absolutnej panice, którzy znaleźli właśnie karalucha w domu i wysyłają mi zdjęcia, że czy to już jest ten moment, że trzeba podpalić dom i uciekać i w ogóle. A to często jest zadomka, a zadomka to jest taki uprzejmy, przypadkowy przechodzień, który po prostu wejdzie na chwilę, a potem sobie wyjdzie i nic nie zrobi. Także ta zadomka, warto wiedzieć, że coś takiego rzeczywiście jest. Natomiast z tymi gatunkami, poczekaj, bo teraz, jak było pytanie, jakie było pytanie jeszcze raz? Ile i dlaczego owiec potrzebnych jest do wymienienia żarówki? Tak właśnie myślałam. Nie, No nie, no więc pytanie było, na ile są znane te lokalne karaczany, bo ja przypadkiem poznałem zadomkę. znaczy, zależy przed kogo. Jest szansa, że będzie gorszy odcinek niż z nietoperzami. No niestety tak. Tak, to znaczy takich najpopularniejszych gatunków oczywiście, które się spotyka w domach, no to są prusaki, które są w ogóle przeciekawe, dlatego że one dopiero niedawno, dopiero ustalono skąd one tak naprawdę pochodzą. Dlatego, że zdaje się w 2024 to dopiero ustalono ostatecznie, dlatego, że cały czas nie były w ogóle znane żadne świadectwa, żeby one występowały naturalnie gdziekolwiek. One są już tak zżyte z człowiekiem, że występują tylko i wyłącznie w domach ludzkich i w okolicach. I dopiero niedawno ustalono, że one pochodzą z Azji. Także te prusaki i są jeszcze te karaczany wschodnie, które u nas również można znaleźć, aczkolwiek prusaki są najstraszniejsze z nich wszystkich, tak z punktu widzenia człowieka, bo one są najbardziej odporne i one są najbardziej takie trudne do pozbycia się i tak dalej. To pewnie jeszcze będziemy mówić, bo nie wiem, co tam masz dalej zaplanowane, więc nie chcę wyprzedzać, żeby ci nie psuć pytań. Chyba E, mam takie pytanie, no chyba mam. Chyba No spokojnie. wiedziałam, że się nie przygotujesz i że będzie kwas potem. Mam bardzo dużo pytań, ale No po prostu ja nie i będę... jeszcze są te karaczany, które na szczęście jeszcze u nas się nie rozprzestrzeniły, aczkolwiek są próby podejmowane intensywnie, żeby mieć kolejny gatunek dzikiego karaczana, który będzie masakrą, ale na szczęście jeszcze mamy za zimno i to nie wchodzi w grę. Mianowicie jest karaczan przybyszka amerykańska, która w ogóle nie jest z Ameryki, znaczy się nie jest amerykańska, tylko jest afrykańska, ale nazywa się przybyszka amerykańska. To nie jedyna rzecz z Ameryki, która jest Ona jest w afrykańska. ogóle niesamowitym zwierzakiem, bo to jest w ogóle najszybsze lądowe zwierzę, bo ona się porusza z prędkością 50 długości ciała na sekundę, czyli jakby to przełożyć na ludzkie, to człowiek by biegał z prędkością 300 kilometrów na godzinę. Ona jest tak szybka. I w związku z tym ja znam takie historie, studenci sobie opowiadają, bo na jednej z poznańskich uczelni, akurat nie mojej, była sytuacja, że naukowcy właśnie do jakichś tam badań kupili sobie te periplanety, czyli te przybyszki i wszystkie zwiały. O, I przez długi czas były sobie w budynkach uniwersyteckich w różnych miejscach znajdowane, między innymi zamknięte w jakiejś tam bibliotece. Potem się okazało, że zjadły calusieńki klej z książek i wszystkie książki się rozklejały. Przynajmniej taką historię znałam jeszcze za czasów studenckich się u nas o tym mówiło. A te periplanety niestety nadal ludzie sprowadzają jako karmówkę, bo one szybko się mnożą i tak dalej, ale one są tak pioruńsko szybkie, że w ogóle nie ma możliwości, żeby otworzyć pojemnik i tak, żeby nic nie zwiało, bo one są po prostu strasznie szybkie. Także całkiem możliwe, że niedługo dołączą do nas. Znaczy już są oczywiście w miejscach, gdzie one występują, ale to nadal jeszcze nie jest, nie mają takiej możliwości ekspansji właśnie jak prusaki czy te karaczany wschodnie. ale one E, wspinają się po powierzchniach płaskich, tak, do góry? Bo są te karaczany, które też mają... Właśnie różnie z karaczanami jest periplaneta, tak, No bo natomiast Turki na przykład się... to wynika z tego, że nie wszystkie karaczany posiadają takie śliczne stópki jak karaczany madagaskarskie na przykład. One Okej. mają, ja w ogóle jestem absolutnie, bo to nie zaznaczyłam na początku, że karaczany to są jedne z najcudowniejszych zwierząt na świecie. Ja jestem absolutnie w nich zakochana, uwielbiam. Mam w domu w ogóle zresztą karaczany madagaskarskie między innymi, ale też inne karaczany. I one mają takie mięciutkie poduszeczki na nóżkach i te, które to mają,
to są w stanie właśnie chodzić po szybach. Nie wszystkie potrafią, w sensie po szybach, tak po szybach, no bo po powierzchniach pionowych, gdzieś tam po ścianach, po papierze, no to bez problemu, nie? Mogą chodzić, ale także właśnie po każdej powierzchni to tylko nie niektóre, bo większość ma pazurki po prostu takie, a nie te stópki śliczne. No właśnie pamiętam, że skarmówek turki nie potrafią, a też się podobnie szybko mnożą. Tak tylko chciałem uzupełnić, bo mówisz, że akurat karaczany lubisz. Generalnie jeśli ktoś przejrzy, jakie były odcinki, to chyba ty wszystkie te zwierzęta lubisz, które na razie No były. te, o których mówimy, to tak, ja nie Ale mówię wiesz, że, to tylko, jest, że dobierasz ty te zwierzęta ze mną, więc jest tu pewien tak... a nie wszystkie, przepraszam, bo chomiki ty wybrałeś. Ale, Wiesz co, ale na przykład są nic takie na mnie nie zwierzęta, masz. których absolutnie nie dopuszczam do siebie i nie będę o nich nigdy mówić dobrze. Dobrze, zostawmy konie na Prostoskrzydła. chwilę. Zostawmy na Nigdy. chwilę konie. Nie. Tak, ale ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną ciekawą rzecz, którą powiedział mi kiedyś pan od dezynsekcji, a mianowicie, że karaczany z karaluchami nie wchodzą sobie w drogę. No a co to, przepraszam, pan rozumiał przez jedno i drugie. Że jedne musi zabijać do drugiego piętra, a resztę powyżej drugiego. Tak, taką hipotezę miał. Ale jak on rozróżnia karaczana od karalucha? Bo karaluch to jest karaczan wschodni, wiesz, że na tej zasadzie, a właśnie reszta to prusaki. A, czyli, no dobra, ale to nie jest, karaczan i karaluch to jest tożsame, więc to Tak, nie tak, jest no mówię tak, że... karaczan wschodni, to możliwe, że ja teraz źle powiedziałem, ale chodzi mi o to, że prusak i karaluch. Przepraszam cię. Generalnie masz minę, byś miał zasnąć za chwilę, więc w ogóle mnie to nie dziwi, że robisz takie rzeczy, tak? Co? Dobrze, to wróćmy może na chwilę do tych ootek, bo podobno znajdowano je nawet w mumiach, więc skoro wyglądam podobnie, popisz się wiedzą. Tak, Ale patrz, ale żeby nie było, to pa jakie były... to przygotowane pytanie jest, to nie jest, że wymyśliłem teraz. No tak, Przygotowane. tak, przygotowano ode mnie, super. Widzisz? Był przypadek znalezienia właśnie prusaka w mumii egipskiej sprzed 2000 lat, co jest jakby tylko świadectwem tego, że te karaczany już męczyły ludzi bardzo dawno temu, ale z takich, bo jakby one są tak dużo dostają od ludzi, że zupełnie im się nie opłaca na własną rękę czegokolwiek szukać. I teraz nie wiem, jakby, co ty masz tam dalej zaplanowane, więc na bank się teraz jakieś pytanie rozwalę, No, na ale bank. oprócz tego, że ludzie mają swoje karaczany, takie, które ich męczą, to Tak, o również mrówki spytamy, mrówki ale mają mów, swoje dobrze, karaczany. mów, nie ma problemu, mów o mrówkach. I to jest absolutnie najsłodszy karaczan na świecie. To jest taki, który żyje sobie w mrowiskach mrówki, która zbiera liście i hoduje potem hoduje sobie potem grzyby na tych liściach. I tamten karaczan sobie żyje i podjada tego grzyba. Także na takiej samej zasadzie jak w Polsce, czy tam w sensie jak w Polsce, jak towarzyszą człowiekowi, tak towarzyszą mrówkom. Dobrze, a jaki związek z tymi oatekami, bo się tak wyrychliłaś nagle z mrówkami całkowicie niepotrzebnie, ma trzymanie jeży w domach? Tak to była dawniej zalecana metoda pozbycia się karaczanów, a przynajmniej ograniczenia ich ilości, że zalecano, żeby sobie jeża sprowadzić do domu i wtedy ten jeż będzie polował na te karaczany i gdzieś tam trochę ograniczał ich ilość. Na ile to jest skuteczne, nie wiem, bo szczerze mówiąc obstawiam, że takiemu jeżowi bardziej opłaca się szukać innego jedzenia niż biegać za karaczanami, ale może raz na jakiś czas sobie jakiegoś tam schrupie, więc czemu nie? Ale to gdzie ten jeż miałby mieszkać? W domu. Nie, bo kiedyś było takie przysłowie, że szczęśliwy to dom, gdzie zaskrońce są, no bo właśnie zaskrońce zjadają karaczany. Bo to tak, jeśli chodzi o... Pająki. Ja nie wiem, Proszę? pająki. Nie, pająki to jest to popularne, ale na Litwie jest o zaskrońcach, autentycznie. I właśnie to jest to. Sama najpierw chciałaś porozmawiajmy, czemu są prusakami, czemu tu jest jakaś nienawiść, a właściwie nie rozmawiajmy, bo ciekawostki językowe są głupie. No więc właśnie to przysłowie występuje w kilku wersjach i dlatego właśnie że zaskrońce były przydatne, bo zabijały wszystkie te paści, które łaziły ci po domu i roznosiły choróbska. I jeśli miałeś zaskrońca w domu, który w niczym ci nie groził, spadała liczba wszystkiego tałataństwa, które biegało ci po domu. Ale nie tu, nie w Poznaniu. Ale co te za skrońce niby jadły? No na przykład te karaczany. Za skrońce jadły karaczany. Miejmy nadzieję. A potem szły do obory i krową kradły mleko. To też jest taka Tak, historia. dokładnie. No i właśnie I widzisz, czym się żywią za skrońce? nadzieją. Robimy następny odcinek o wężach. To się douczysz.
A, bo ty poważnie pytałaś, przepraszam. Dobrze. No dobrze, nie, no ale wróćmy już do poważnych, bo naprawdę rozwalasz odcinek. No, Więc no tak, tak, więc tak. kojarzymy, że Wiesz, jak ja Tak? jestem znakomicie przygotowana do tego odcinka, wiesz, jak ja mam tutaj dużo ciekawostek i jakich ciekawych ciekawostek, a zostało tylko 40 minut i tracimy czas w tej chwili, bo ty jesteś kompletnie nieprzygotowany. Dobrze, mamą Minków, przepraszam, wracamy do działania. No więc kojarzymy, że te karaczany się chowają po kątach, kojarzysz, prawda? A przecież dla tych hełmowców nie ma chyba większej kary niż samemu trafić do kąta, bo to takie towarzyskie bestie. Może to przybliż. Na to poświęciłeś czas, na przygotowanie odcinka, na robienie głupich jakichś uwag do moich pytań, tak? O, Nie. gratuluję. Tak, karaczany to są najbardziej towarzyskie owady, jakie istnieją prawdopodobnie, ponieważ one bardzo potrzebują towarzystwa i bardzo źle znoszą samotność, do tego stopnia, że taki karaczan, który jest pozbawiony towarzystwa, zaczyna się wolniej rozwijać, wolniej sobie radzić z życiem i ogólnie jest widać ewidentnie, że mu po prostu źle. Dlatego karaczany mają taki mechanizm, że w momencie, kiedy pojawią się w jakimś miejscu, wypuszczają feromony agregacyjne, czyli taki po prostu sygnał do zbiórki, po to, żeby natychmiast się zleciali towarzysze i żeby można było sobie razem zajadać śmieci na przykład. I u niektórych gatunków, co też niewiele osób nadal mam wrażenie wie, u niektórych gatunków to poszło tak daleko, ta potrzeba towarzyskości, że stały się zwierzętami społecznymi i to takimi mega społecznymi, bo zamieniły się w toku ewolucji w termity. Dlatego, że termity to są karaczany, tylko takie, które poświęciły swoje jakby indywidualność poświęciły na rzecz wspólnoty. I to ma niesamowite konsekwencje, bo na przykład przełożyło się na niepojętą wręcz długowieczność, bo na przykład królowa termitów może żyć ponad 50 lat. W związku z czym, gdyby słuchacze wiedzieli, z czym ja się muszę mierzyć tutaj i jak ja muszę się skupiać, żeby poradzić sobie z próbami rozproszenia mnie i jakimiś głupimi tekstami wypisywanymi tutaj na kartce, żeby mnie zdenerwować, to naprawdę tutaj ja powinnam dostać jakieś dodatkowe Nobla. gratyfikacje za Nobla. Nobla. No, Tak. no może nie Nobla, ale no tak, przynajmniej tak. Nie mam słów na to. No Także dobrze. karaczany, także termity to są takie właśnie karaczany, które zaczęły żyć stadnie. I mam też ciekawostkę o termitach, jedyną, która jest moim zdaniem najciekawsza i najśmieszniejsza. I ją tutaj powiem, chociaż będę musiała zaraz wyłączyć chyba kamerę, bo mnie to bardzo denerwujesz. Mianowicie zrobili badania na termitach, że jeżeli puszczali im różną muzykę, to w różnym tempie zaczynały pracować i w momencie, kiedy puszczali im muzykę poważną, to pracowały powoli, ale jak im puszczali rocka, to zaczynało od razu szybciej pracować. Tak jak u ludzi z szantami. Jak się ludziom puści szanty do pracy, to lepiej pracują, a termitom trzeba rocka puszczać. A jak się ludziom puści death metal, to im nie przeszkadza, ponieważ growling nasz mózg odczytuje jako kolejną linię melodyczną. Cudownie. Chcesz ciekawostki muzyczne? Serio? Naprawdę, będziemy się teraz mierzyć. Ach, no dobrze, to coś, czego ty nie przygotowałaś, czyli mówisz właśnie o tych termitach, to na przykład nawiążmy do Blattodea i Cryptocercus. Więc pamiętasz Cryptocercus? Kojarzysz? Latoda. Dobra, ale kojarzysz Latoda. Cryptocercus, bo to właśnie ich siostrzani przyjaciele. To jedni i drudzy. Jedni uważani są za żywą skamieniałość. To są owady monogamiczne. Samce i samice wiążą się w długoterminowe pary i żyją w grupkach rodzinnych. I opiekują się nad potomstwem, a co jeszcze ciekawsze, samiec, który ma swoją prywatną samicę, broni swojego tunelu przed innymi samcami. No i co ty na to diktum? No, bardzo miło, bardzo fajnie, że poszukałeś sobie jakąś ciekawostkę No i ale nie coś właśnie, ale to jest to stwierdziłeś, nie że ich... jednak Tak, przygotujesz tak. do tego odcinka. No, jestem wzruszona. Ty jesteś wzruszona, a może coś powiesz więcej, jak to wygląda, dlaczego tego tunelu broni? Bo to są de Tak, i facto nie, ci ja mogę goście, którzy w powiedzieć termity o tym, przeszli że według... a propos jeszcze życia stadnego, a propos tego, że karaczany mają przecudowną opiekę rodzicielską, niektóre osobniki, nie wszystkie, ale występuje u nich nie tylko właśnie takie rozrzucanie tych ołotek i takie olewanie potem ich, ale również występuje piękna opieka rodzicielska.
Są gatunki, na przykład to się nazywa Thorax porcelana bodajże, to jest taki karaczan, gdzie mama nosi swoje młode pod skrzydłami i przez pierwsze etapy rozwojowe, jak te młode są jeszcze takie mięciutkie i malutkie, to je chroni i się nimi opiekuje. I też jest coś, do czego pewnie już będziesz potem nawiązywał, czyli opieka nad potomstwem pod tytułem karmienie młodych mlekiem. No dałem to do E, zapowiedzi, to wiesz co, no to już zrobię to. No. Mimo, że teraz tak powiem ci, mniej mi się chce jakby. Jest karaczan, który wytwarza w swoim takim, to się nazywa worek lęgowy bodajże. To chyba nie ma w ogóle polskiej nazwy, ale takim czymś tak, worek lęgowy powiedzmy. Ma tam te swoje jeszcze zarodki, embriony takie i tam wydziela taką substancję specjalną, która jest właśnie takim wzbogaconym pokarmem. I te młode sobie to siorbią i sobie to zjadają. I pani, która to odkryła, to w ogóle odkryła, że można to pozyskiwać, bo jeżeli tam już nie ma młodych, a tam się włoży papierek, to on się nasącza jakby tym mlekiem i dzięki temu można było zbadać. I okazało się, że jest to taki totalny superfood, bo ma nieprawdopodobne ilości wartości odżywczych. No i oczywiście już są pod tym względem, już stwierdzono, że to może być coś, co można by wykorzystać dla ludzi. No tylko jakby sobie wyobrazić taką fermę karaczanów i dojenie ich na dużą skalę, to byłoby trudne. Więc to oczywiście nie jest wielki problem w czasach, kiedy mamy możliwości modyfikowania genetycznego organizmów, więc są w tej chwili już próby, żeby to mleko karaczanów wytwarzały grzyby. I żeby można było je pozyskiwać, bo ono jest takim bardzo odżywczym, ono ma tam bardzo dużo kalorii, ma bardzo dużo, tam nie ma laktozy, więc też dodatkowo jakby większe spektrum byłoby wykorzystania. Także tak. No. E, Ja nieprzypadkowo mówiłem wcześniej o tych łobuzach, które wiążą się w parę, bo one rzekomo są też siostrzaną grupą do termitów. I chciałem się spytać, żebyś tak doprecyzowała, czy te termity to tak naprawdę jest wyższa ewolucyjnie forma karaczana, zanim doszłaś do mleka. Chciałem spytać, żebyś to rozwinęła, bo to mnie bardzo ciekawi. Czy to jest po prostu wyższa forma ewolucyjnie, czy jednak nie? To znaczy, zależy, dlatego że karaczany ewoluują prawdopodobnie, znaczy się na pewno 108, minimum 180 milionów lat, ale możliwe, że nawet 300 milionów lat, tylko że te najstarsze skamieniałości są trudne do zidentyfikowania, dlatego że te karaczany mają, nie można od nich wypreparować narządów rozrodczych, które są jedną z elementów diagnostycznych przy oznaczaniu gatunków. W związku z czym nie wiadomo, to na pewno są one, ale jest takie prawdopodobieństwo, że to właśnie są już karaczany. I teraz te karaczany przez te wszystkie lata ewolucji jakby nie szły tak jak ludzie w to, żeby stworzyć kulturę i społeczności i tak dalej, tylko one się zabunkrowały gdzieś w jakichś szczelinach, jaskiniach i tak dalej i one inwestowały w swoją odporność. Ten cały czas one inwestowały, przecież one były świadkiem tego, jak się kontynenty rozdzielały. One, oczywiście dinozaury i tak dalej. I teraz przez ten cały czas, przez tą całą ewolucję, one jakby inwestowały w siebie i w to, żeby być nieprawdopodobnie odporne. Natomiast ta linia, która poszła w kierunku termitów, no oczywiście też osiągnęła sukces, no bo te termity nadal są i nadal się świetnie mają. Natomiast ta ich, no jakby w co innego poszły, więc to rozważanie, na ile to jest sukces, na ile to jest też co jest lepsze i co jest bardziej wartościowe, no chyba jednak to inwestowanie w siebie, bo jest taka hipoteza, że one przeżyją już wszystko zupełnie. Chociaż niby tam ten nuklearny atak niekoniecznie, bo tam są dość wrażliwe na promieniowanie. No ale już dobra, no jakby karaczan jako taki, no ta jego odporność jest nieprawdopodobna, więc to prawdopodobnie. To mu raczej zapewni no, większy sukces i jakby dalej zaprowadzi niż te nieszczęsne termity, które się pozbyły bardzo wielu umiejętności przez to, że są zwierzętami społecznymi. No tak, ale właśnie chodzi mi o to, że to jest dość ciekawe, bo są zwierzętami społecznymi, wywołują u nas zupełnie inne reakcje niż karaczany, radzą sobie inaczej, wiesz, no nie musi, no
No, przepraszam, bo kiwasz głową, nie, tylko ja to widzę, nie? I te twoje tańce, hulańce. Proszę, odpowiedź. No, że wywołują inne reakcje chyba w Polsce, gdzie tych termitów nie ma. Natomiast w rejonach, gdzie są termity i gdzie one są utrapieniem, bo zżerają chaty i ogrodzenia i w ogóle są problematyczne też, no to tak niekoniecznie, em, no, jakby z punktu widzenia człowieka to jest mało istotne chyba, tak mi się wydaje. Tak, ale po raz kolejny da się podpuścić, bo jesteś po prostu fanką karaluchów i będziesz atakować niewinne termity. Dobrze, pójdźmy A dalej. nie, ja termity też całkiem lubię. Ja te termity też całkiem lubię, chociaż akurat te, które widziałam, w sensie te, które zbierałam na żywo, to takie nie do końca były apetyczne, bo one strasznie śmierdzą, ale Do jedzenia owadów dojdziemy, termity też można jeść. Powiedz mi teraz, co jest ważne, których karaczanów powinniśmy się tak naprawdę bać? naprawdę bać, no to Periplaneta, czyli ta przybyszka amerykańska. Ale tylko dlatego, że Bo jest szybka, czy, bo wiesz, pytam się, co jest kryterium strachu według ciebie? kryterium strachu, znaczy się nie, no dobra, najważniejszym, najgorszym z punktu widzenia człowieka, no to jest prusak. Dlatego, że on na ten moment jest odporny na 43 znane ludzkości insektycydy. Czyli na grubą większość. Oczywiście to jest też lokalne, bo one lokalnie nabierają odporności w zależności od tego, gdzie się jakich używa środków. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, gdzie już tam to jest bardziej jakby posunięte, no to tam właśnie ta odporność na 43 insektycydy się już wytworzyła. I jest ogromny problem z wyszukiwaniem nowych. Teraz w ogóle znalazłam informację, że jest nadzieja na kolejny insektycyd. Mianowicie jest taki morski stwór, w ogóle niesamowity, wstężnica się nazywa, taka długa makaronowa nitka, ale taka naprawdę długa, bo nawet do 50 ponad metrów może sięgać, czy się wynosić. I ona wydziela śluz, który jest dla człowieka spoko, w sensie nic człowiekowi nie robi, natomiast jest bardzo toksyczny dla między innymi karaczanów. Więc jakby te poszukiwania insektycydów cały czas trwają i cały czas próbujemy się ich jakoś tam pozbywać. Ja także mówię, z tego względu no to ten nieszczęsny prusak to jest taki najcięższy do zwalczenia w tej chwili. Dobrze, a powiedz mi tak, bo no nie tylko ludzie są wrogo nastawieni do tych karaczanów, jak już zresztą napomknęłaś, są też zwierzęta, które zajadają się nimi, ba. Niektóre robią, i tu pytanie, bo wiemy, że chciałaś, z nich zombie pieski. Wiesz, o kogo chodzi, ale walczą też z nimi grzyby, mają swoje pasożyty i tak dalej, ale te zombie pieski są czymś, co mnie najbardziej zainteresowało, że prowadzone zaczułki na To jest śmierć. mega, to jest mega. Jest coś takiego jak osa szmaragdowa i to jest parazytoid, czyli zwierzę, które fragmentem swojego cyklu rozwojowego jest związane z pasożytnictwem. I one właśnie pasożytują na karaczanach w taki sposób, że jakby wyszukują zwojów nerwowych na, no powiedzmy sobie, plecach karaczana, czy na grzbiecie karaczana. Tam wbijają się i wstrzykują toksynę, która powoduje, że karaczan jakby traci zdolność do używania własnej woli, nazwijmy to powiedzmy, o ile wcześniej tą wolę w ogóle miał. W każdym razie już nie może sam chodzić, tylko po prostu staje się absolutnie posłuszny tej osie. Tej osie, Tak, nie pamiętam. osie, tak, bo to jest osa Posłuszny szmaragdowa była. osie. Znaczy, w sensie tak to jest, tylko jakby językowy problem mam tutaj, czy coś dziwnie nie powiedziałam. No i w każdym razie ona właśnie, jeszcze jest taki opis w literaturze cudowny, że ona aż odcina mu czułek i sobie chwilę siorbie z tego czułka i sobie spija tą jego limfę, a następnie właśnie bierze go za ten czułek albo generalnie popycha, albo ciągnie go do swojej norki i potem w jego ciele składa jajeczko, z tego jajeczka wylęga się larwa, która go zjada od środka. Ale to jest jeszcze w ogóle też ciekawe, bo się okazuje, że ten jad, który ona wprowadza, ta neurotoksyna ma jakby podobne, wywołuje efekt jak choroba Parkinsona i jest pod tym względem w tej chwili badane, to znaczy uważa się, że jeżeli dobrze ją zmodyfikować i wykorzystać, to być może będzie można ją używać do łagodzenia objawów Parkinsona. No dobra, ale skąd ta osa wie, w które miejsce wstrzyknąć jad? To jest mądre. Co? To właśnie, a co takie odpowiedzi, nie? Bo ja się nie przygotowałem. Skąd wie, bo jest mądra, naprawdę? Bo to jest głupie pytanie, no a skąd pszczoła wie, że ma lecieć na kwiatek, a nie na kupę? No skąd? No skąd No po wie? No prostu ma to powiedziano już jej. Ma zakodowane w to w swoim materiale książeczce. genetycznym. Nikt jej nie musi tego mówić, po prostu wie takie rzeczy, tak?
Wiesz, że większość audycji możemy powiedzieć, bo wie. Okej, dobrze, no a powiedz mi tam, jak to, które tam jeszcze zwierzaki ich atakowały? Nie zwierzaki, grzyby, proszę, źle się przygotował, to grzyby. Co te grzyby robią tym Tak łonym? źle przeczytałeś moje pytania, które ci Nie, ja wysłałam, tego po tak. prostu nie zanotowałem. Więc tak, są grzyby, ale są też inne jeszcze osy, które na przykład dopadają do tych ootek zrzuconych przez niektóre karaczany i tam składają jajka w tym i potem jakby się robią takie matrioczki, bo w larwie karaczana, która jest w ootece, się inkubuje kolejna larwa tej osy. Fascynujące. Jakie jeszcze pasożyty mają? Generalnie nie mają za dużo, dlatego że one mają nieprawdopodobnie skuteczną obronę. To znaczy, cały ich układ odpornościowy jest po prostu absolutnie no, zajebisty. No, po prostu one są w stanie zabić w sobie wszystko, co je będzie męczyć. A miłość? I proszę? Czy są w stanie zabić w sobie miłość? Również. Okej, dziękuję, dziękuję. Trzeba było to samemu sobie nagrać. Nikt by mi nie przeszkadzał. Mogłabym powiedzieć naprawdę ciekawe rzeczy, ale no po Ale prostu. mów, masz kupę czasu jeszcze. Czasu mam jeszcze, no tylko, że ja teraz nie wiem, co ja mam dalej mówić, bo ja nie wiem, co ty masz przygotowane i za chwilę będzie płacz, że ci popsułam pytanie, a Ja już nie tak. płaczę, już nie mam łez. Mhm. No mów dobrze, młoda damo, bardzo cię proszę, no więc co to za te pasożyty mają jeszcze? Co to za pasożyty? No mają tam jakieś, już idźmy dalej, bo już jakby... Jej, ale nie, to nie jest fajne, wiesz co, naprawdę. No to dobrze, to wróćmy do zabijania, no bo tych opancerzonych dziadów trudno zabić. Utniesz łeb, to dopiero z głodu umrze. Mówią o tym, wiesz, o tych legendach, że przetrwają ten wybuch bomby atomowej. No odparniają się na te insektycydy, to jak go zabić? Czy pojedynczego karaczana jest bardzo łatwo zabić, bo on jest po prostu bardzo łatwy do zabicia, bo to jest delikatne zwierzątko. A ten, co Natomiast śmiga one jako... 300 na godzinę. Proszę? Ten, co śmiga tak w przeliczeniu na No nasze wystarczy go 300 po na prostu godzinę. rozdepnąć i już go nie ma, tak? To nie jest tak, że to jest zwierzę Na z metalu suficie. i nie da się mu zrobić krzywdy. Da się zrobić krzywdę, aczkolwiek faktycznie odporność mają niesamowitą, bo nawet bez tlenu potrafią przeżyć ponad 40 minut. Potrafią na przykład, jeśli chodzi o tą ucieczkę, one też mają niesamowite zdolności do tego, żeby się wciskać w różne miejsca, bo na przykład są w stanie wejść w szczelinę, która jest jakby w wysokości ćwierci ich wysokości, czyli jak patrzeć na takiego karaczana, w ogóle trudno mówić o wzroście u karaczanów, nie? W sumie jak stoi, no to no nie, no Ale dobra, można. wysokość, no No to w każdym wysokość, razie nie? są w stanie się tak spłaszczyć, żeby wejść w dziurkę, która jest jak 1/4 ich wzrostu. Tak? Czyli zdolności cudowne do ucieczki. No mają niesamowitą rozrodczość, co też oczywiście sprawia, że są trudniejsze do wytępienia. No i one też potrafią z racji tego, że mają często kiepskie rzeczy do jedzenia, to one właśnie o tej mikroflorze, której za chwilę pewnie będziesz miało pytanie, więc już to wyprzedzę, więc one są w stanie sobie, czy się przekazują sobie tą mikroflorę w taki sposób, żeby jakby cała populacja dana regionalnie powiedzmy miała wszystko, co trzeba, żeby przeżyć. I to też ogromnie wpływa na ich odporność, czyli właśnie zawartość ich jelit i to, co jest potem przekazywane z matki na dzieci i tak dalej. Czyli właśnie cała mikroflora ich jelita, przewodu pokarmowego ogólnie. No właśnie i do tego byśmy też chcieli dojść, do tych jelit, bo powiedz mi, mówiłaś, że one mają na przykład, wiesz, część z nich ma taką samą jak termity, potem właśnie rozpoznane, że są kuzynami z termitami. Dobrze pamiętam, czy nie? Bo nie pisałaś tego niestety, musiałem sam sprawdzić, wolę cię Co? Nie dopytać. pisałam, że są Oczywiście, kuzynami z tych... że nie pisałaś, że to był jeden z tropów, po których na to... A? Widzisz? No nie, bo teraz wypominamy. Dobra, mów w takim wypadku. Dobra, Co z trzeba tą im dostarczać mikroflorą. do O co chodzi jedzenia? z tą mikroflorą? Mikroflora przewodu pokarmowego jest niesamowita, pod tym, czyli mikrobiom się w ogóle mówi, nie mikroflora. Mówi się dlatego, dlatego jest niesamowita, że ona jest nieprawdopodobnie stabilna. To znaczy, one normalnie u innych organizmów mikrobiom się zmienia w związku z dietą. Czyli jeżeli dieta się robi bardziej roślinna, czy bardziej zwierzęca, czy jakaś, to wszystko tam ulega zmianom. Natomiast u karaczanów jest niesamowicie stabilna i jakby nieważne, co one jedzą, tam się praktycznie nic nie zmienia. I one dodatkowo mają jeszcze
taką możliwość, że są w stanie przerabiać nawet najgorsze rzeczy w bardzo pożywne rzeczy, czyli na przykład są w stanie ze śmieci sobie to przerobić w swoich jelitach na to, co jest im niezbędne do wzrostu, czyli na przykład z amoniaku potrafią sobie robić białko, potrafią sobie wytwarzać same witaminy i tak dalej, i tak dalej, czyli jakby nieważne co dostaną, to dzięki temu, co mają w swoich jelitach, mogą jakby się tym super odżywiać i dzięki temu rosnąć. Dlatego właśnie matki karaczanowe chętnie defekują w okolicach swoich dzieci, zachęcając je, no czy może zachęcając niekoniecznie, ale w każdym razie umożliwiając im zarażenie się w cudzysłowie oczywiście, zarażenie się tym mikrobiomem. No tak, to jest ta legendarna dieta mleko i stolec i dlatego później małe karaczany muszą uważać i być precyzyjne, co mówią do mamy, bo jak tak powiem, mamo, mamo, chcę kupę, to jeszcze usłyszy i ci sobie ukrój, nie? Więc wiemy, okej, ale Myślałam, że powiesz mama, co na obiad. nie, jeszcze znam taki, że to smaruj, wiesz, cieniej. Ale dojdźmy do Też tego, znam. co właściwie trzeba dostarczyć tym dziadom borowym do jedzenia, no bo co masz im, nie wiem, z hasioka wysypać po prostu śmieci do terrarium i hulaj dusza piekła nie ma? No tak można zrobić. Jak ma się karaczana w hodowli, to tak naprawdę moje karaczany zjadają obierki wszystkie, jakie tylko powstają w mojej kuchni, ale tak naprawdę można je karmić wszystkim i tak literalnie wszystkim, czyli nawet resztkami z obiadu, nawet takimi rzeczami, które normalne inne zwierzęta by zabiło, bo jakieś tam sól, bo coś, to dla karaczana jest zupełnie spoko. Że można na przykład sobie zrobić spaghetti i zjeść z karaczanem. Jak się czuje. O spaghetti z karaczanami to ja mam ciekawostkę. Nie wiem, czy to już teraz ten moment, czy nie. Dawaj. Szukałem dla ciebie tych ciekawostek, bo później jęczysz, że o, ja mam Dla lepsze. mnie, Ale no oczywiście, że dawaj. dla ciebie, no to ty dla słuchaczy, przecież oni są tu tylko dla ciebie. Tak więc, kiedyś szukając tych tu różnych ciekawostek, znalazłem historię, gdy ktoś wypytywał na Reddicie, no czy ktoś zjadł przez przypadek karaczana i ile? Bo tak było pytanie, najpierw zaczęło się od pytania, ile w życiu zjadłeś karaczanów, ile możesz przez przypadek zjeść. No wiesz, ludzie dziwne tematy drążą, tak jak my zresztą. No i ktoś napisał, nie wiedząc, to wiem, że około 20 zjadłem. No i niestety postanowiono rozwinąć ten wątek i ludzie go dopytywali, skąd wiesz, że zjadłeś 20 karaczanów. No i napisał, że no to historia jest ze Stanów Zjednoczonych. Facet żył w bardzo zarobaczonym, bo oczywiście może być zmyślona tak samo, bo to wiadomo, ale żył w bardzo zarobaczonym domu, robił spaghetti właśnie. No i wpadło mu pudełko pełne żywych karaczanów, jak się okazało, różnych tam maluchów i jajeczek i wszystkiego, co tam po prostu złożyły mu w przyprawach. Wpadło do tego, a że był z bardzo ubogiej rodziny, to zjedli, dlatego określają, że około 20. I ludzie rozkminiali w takim wypadku, jak niebezpieczne to jest dla niego, a to pytanie, które miało być później, przecież ludzie jadają karaczany i jest taki wietnamski przepis na zupę z karaczanów. Znaczy, jeżeli to jest termicznie przerobione, no to pół biedy. U mnie na uczelni była duża, znaczy jakby to było na porządku dziennym gdzieś tam to jedzenie owadów. Pamiętam, taki był doktorant, zdaje się, w jednej z katedr, który właśnie sobie dosypywał na przykład mączników do zupki chińskiej i potem to razem zalewał wrzątkiem, żeby sobie podnieść trochę ilość białka w posiłku. Natomiast karaczan na pewno nie rekomenduję jedzenia karaczanów spoza hodowli w ogóle, bo w tych hodowlach no, jest większa jakby nadzór higieniczny nad tym. Natomiast no, jeżeli to się termicznie przerabia, no trudno powiedzieć. No, są jakieś tam odporne na temperaturę bakterie, które mogą gdzieś zaszkodzić. No, osobiście bym jakby nie szła w to specjalnie, żeby to zjadać. Czyli nie wiesz, jak E, smakują? hmm? Nie wiesz, jak smakują? Nie, jedyne owady, jakie jadłam, to kiedyś niechcąco wciągnęłam świerszcze do płuc i potem je połknęłam, bo jakby musiałam odkrztusić, ale to był wypadek w związku z pobieraniem przy pomocy tak zwanego exhaustora, czyli takiego urządzenia do zbierania mrówek, tudzież innych małych owadów i potrzebowałam trochę pobrać małych świerszczy i akurat wtedy wciągnęłam trochę ich sobie, bo w złą rurkę pociągnęłam. Natomiast smaku karaczanów nie, bo ja nie jem w ogóle zwierząt żadnych, więc ja nie znam smaku żadnych zwierząt. Okej, Ale bo właśnie opisując ten przepis na zupę, tą rzekomo wietnamską, gdzie właśnie wrzucasz tłum karaczanów, bo nie wiem jak to nazwać, gromadę,
Gotujesz we wrzątku, no i one po prostu wypływają do góry, jest szansa, że się część rozdzieli już z tej chityny. Ta zupa jest strasznie tłusta, jest ohydna w wyglądzie, ale rzekomo ma smakować jak bardzo tłusty kurczak. Nie wiem, nie jadłem, takie po prostu To legendy ta krążą. generalnie chityna nie jest To się wyrzuca. twarde, to musi To się być, nie, nie? wyrzuca się Wstrzępy. właśnie. Nie, nie. Właśnie to było takie dziwne, jakby oni robili z tego bulion. No ja nie byłem przekonany, więc jakoś zrezygnowałem. No druga rzecz, nie byłem nigdy w Wietnamie, zrezygnowałem z opowieści nawet. Po prostu jak kolega opowiadał, że chciałby to spróbować ze mną, ja jakoś ani jedno, ani drugie mnie nie interesowało. No ale wróćmy powolutku do tematu. Powiedz mi, no bo ty jesteś tym przyjacielem, jak w ogóle hodować tych dziadów, jak wygląda ten chów, hodowla, oswajanie, bo niektórzy twierdzą, że oni są inteligentni, te karaczany. A jaka odmiana, nie? Tak, nie no, cudowne są karaczany, są cudowne, w ogóle w hodowli są obłędne. Ja strasznie polecam wszystkim, którzy chcą, na przykład, którzy mają dzieci, nie za duże, a takie, które już chciałyby mieć swoje zwierzątko, to karaczan jest kapitalnym zwierzątkiem na początek i bardzo, 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 bardzo polecam, bo to jest niesamowicie prosto w obsłudze zwierzątko, bardzo ciężko zrobić mu krzywdę i to jeszcze pod kątem tej długowieczności, to ja kiedyś miałam taką historię, która nie jest specjalnie chlubna, ale opowiem. Bo na różne zajęcia tam z tymi karaczanami jeździłam do różnych dzieci, tam do przedszkoli i tak dalej, no i jeszcze w trakcie doktoratu i właśnie miałam kiedyś pudełko z karaczanami, które wróciłam z takiego wyjazdu i tam był jeden karaczan i po prostu o nim zapomniałam i został w tym pudełku w szafie na kilka miesięcy i potem go wyjęłam i był całkiem żywy i nadal bardzo dobrze funkcjonował, potem nawet się rozmnożył i tak dalej. Więc one są niesamowicie odporne i w hodowli są przecudowne. Bardzo polecam karaczany madagaskarskie, bo one mają jedną przeobłędną cechę, mianowicie syczą jak się wkurzają i to jest tak śmieszne, bo jak się je dotknie, to właśnie zaczynają bardzo intensywnie syczeć, ale też właśnie mój synek jest fanem i uwielbia i ma swoje stado karaczanów. Natomiast one też mają świetne takie zachowania w grupie, bo one się przepychają, tam ze sobą trochę walczą, w ogóle one super w obserwacji. I u karaczanów występuje coś takiego, bo na nich robią tam eksperymenty a propos ich inteligencji, zapamiętywania i tak dalej. No i faktycznie tam dosyć sobie sprytne są i sobie naprawdę nieźle radzą. Natomiast u nich występuje habituacja, czyli przyzwyczajenie, to znaczy one się nie oswajają, ale przyzwyczajają się do tego, że jak się otwiera pudełko i się je wyciąga na ręce, to nic im się nie dzieje, w związku z czym już się przestają tym denerwować i można je sobie spokojnie tak zhabituować, żeby się nie denerwowały i przez to fajnie się nimi można potem zajmować i one tam, ja pamiętam jak na takich obozach, gdzie jeździłam z dziećmi właśnie jako pani od przyry, to robiliśmy różne potem jakieś zagrody dla nich i tam dzieci się bardzo z nimi zaprzyjaźniały, nawet pamiętam jak kiedyś jeden umarł, to nagrobek zrobiły dla niego Karaczan. i robiliśmy oficjalny pogrzeb i tak dalej dla tego Karaczana. A czy Karaczan umarł? Wolałem się Więc upewnić. Dobra, dzięki. proszę? Karaczan umarł, chciałem się upewnić. Okej. Tak, Karaczan umarł. Wolę wiedzieć, bo tak wiesz. Bo był stary bardzo. To ile Mam w ma tej lat chwili stary Karaczany, które Karaczan? mają ponad Ile ma? 2 lata, więc też już są bardzo stare, jak na Karaczany madagaskarskie. Mm. Tak, ja i jeszcze właśnie, bo teraz mi się przypomniało a propos tego, jeszcze tej osy, która prowadza Karaczana, to też na wzór tego, jak ona tam się wbija temu Karaczanowi w zwoje nerwowe, to wyobraź sobie, że naukowcy w to samo miejsce wycelowali swoje urządzonko takie, zakładają Karaczanowi taki plecaczek z tam oprogramowaniem niesamowitym jakimś i wpuszczają właśnie taką igiełkę w te zwoje nerwowe Karaczana i dzięki temu można tym Karaczanem sterować, co robi z niego takiego cyborga do zadań specjalnych, czyli na przykład będzie można na przykład wykorzystywać te karaczany do ratowania ludzi z lawiny, gdzieś tam po jakichś trzęsieniach ziemi, ale jeżeli to by jakby weszło do takiego normalnego użycia, no to nawet można by było, nie wiem, rury kanalizacyjne gdzieś tam jakieś, czy w ścianach, czy gdzieś po prostu sprawdzać za pomocą takiego karaczana, bo się wpuszcza takiego malucha, on sobie tam się wszędzie przyciska, no i na przykład może sfilmować coś, albo nawet coś tam wnieść, czy wynieść i tak dalej, także No tak, super. tylko ryzykujemy, że zepsuje się bateria, uzyska wolność i wiesz. Invasion. No, Mm. no ale to można wykorzystać takie karaczany, które akurat tak żyją na dziko, nie? Gdzieś tam. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie.
z ważnych rzeczy, czy one jedzą to ludzkie mięso, bo w internecie są sprzeczne informacje. Najpierw niby nie są hemofagami, a ludzinę to niby opędzlują. Jeżeli będą miały okazję, jak najbardziej. Moje mnie regularnie próbują zjadać, aczkolwiek na szczęście nie mają No to akurat żadnej nie dziwi, ja możliwości. pytam o normalnych ludzi, wiesz, czy jak po prostu przypadkowych ludzi, nie że ciebie, nie, bo Myślę, że przypadkowego człowieka też by też, zjadł. okej, dobrze, no to... Ale to musiałby być na to czas, musiałby być bardzo głodny i tak dalej, i tak dalej. Ale czemu nie? A potem jeszcze jedna takie mam wrażenie, że one są bardzo podobne do ludzi pod jednym względem, bo na przykład panie wśród Karaczanów są na permanentnej diecie i sprawdziłem, podobno 3/4 życia spędzają w kryjówkach, podczas gdy chłopy codziennie się obżerają. Hmm? Jest taka informacja w internecie. A No że możliwe. No wierzymy generalnie internetom jest tak, teraz. że samice z racji tego, że są odpowiedzialne bardziej za te dzieci, za to przekazanie, doprowadzenie młodych do samodzielności i tak dalej, no muszą się bardziej chować. No tak, no Więc to podobno jest, 45 dni bez jedzenia potrafią nawet. I to właśnie panie, bo panowie to tam... Mówię, takie znalazłem myślę, że informacje. więcej. Ja Więcej? przynajmniej mam takie doświadczenia, że spokojnie więcej wytrzymają. Przynajmniej Zapomniałaś ten po mój, który prostu. tam biedny No, siedział zamknięty. ale może miał coś po kieszeniach pochowane. Nie wiesz Nie, tego. nie, puste pudełko było Puste. zupełnie. Dobrze. A co Karaczany chcą nam wyszeptać do łóżka, bo podobno to jedno z najczęściej wyciąganych ciał obcych na terenie USA. Tak, to znaczy to jest w ogóle super śmieszne, bo oni w ogóle tam mają dużo większą tą infestację, tam jest dużo więcej tych karaczanów, dużo większy jest z nimi problem. I też dużo większy chyba zwis na to, że one tam są, bo jednak mam wrażenie, że u nas jest bardzo mocno nacisk położony na to, żeby te karaczany jak najszybciej usuwać, bo w ogóle jakiś niesamowity postęp nastąpił, jeśli chodzi o szpitale, bo znalazłam informację, że w latach 90. 80% polskich szpitali miało karaczany, a w O, tej chwili to tam już jest jakieś tam kilkadziesiąt, ale no tam poniżej 50 w każdym razie, więc jakby to mocno jakby idzie do tego. Bo w szpitalach no to jest realny problem, te karaczany. Natomiast tam jest ich więcej i dlatego to jest bardzo częsta sprawa, ale też jakby wyczytałam coś takiego, że karaczany bardzo intensywnie reagują na zapach woszczyny z ucha, że one jakby jest dodatkowo są przyciągane przez nią, dlatego chętniej do tego ucha wchodzą. No i bardzo ciężko je wyjąć, dlatego że najgorszym, co można sobie zrobić, to tego karaczana w tym uchu rozdusić. Dlatego, że on jest jakby sam pokryty jest tymi różnymi patogenami, ale jakby jeszcze sobie dodać do tego to, co ma w środku, to już się robi taki morderczy koktajl, że to jest rzeczywiście już niebezpieczne. Także tak, chętnie wchodzą do ucha i można mieć problem, żeby je wyciągnąć, dlatego lepiej ich nie mieć w dużej ilości w domu na dziko. Ja pamiętam taką sytuację, bo teraz mi przypomniały te karaczany na dziko. Ja miałam kiedyś taką sytuację na uczelni jeszcze, jak pracowałam, że miałam karaczany tureckie, które są takimi małymi, trochę podobnymi do prusaków karaczanami, ale takimi sympatyczniejszymi, nie są tak ekspansywne, generalnie są takie, no, takie misie słodkie. Ja je bardzo lubiłam zawsze. No i w każdym razie pamiętam kiedyś taką sytuację, jak przyszła pani sprzątająca do mnie, do tego mojego pokoju, tam gdzie robiłam ten mój nieszczęsny doktorat, i tak mi mówi, że kurczę, chyba by trzeba było coś zrobić, bo chyba nam się zalęgły karaczany i że karaluchy i trzeba by było coś chyba zrobić. No i ona mnie zaprowadziła, ja mówię, żeby mi pokazała, bo już miałam przeczucie, co to może być. I poprosiłam, żeby mnie tam zaprowadziła. No i poszła do łazienki i mi pokazuje, a tam w kąciku sobie te moje biedne turki siedzą. I sobie tam z tymi swoimi ootekami czekają, aż im się dzieci wylegną. No więc je wzięłam, pozbierałam, zabrałam do siebie. I potem słyszałam, bo tam cisza na tej uczelni wieczorami i słyszałam, jak potem opowiada tę historię drugiej pani z innego skrzydła i mówi: i powiedziałam jej, że tam są te karaczany, a ona przyszła i ręką je chwyciła i mówi, że to jej. Także tak, moje karaczany. bardzo się cieszę. Będziesz miała te 2 minuty dla siebie, ale ja znalazłem coś dla ciebie. Mam nadzieję, że tego nie wiesz. Czas na poezję. Czy mówi ci coś ksywa Archie? Nie. A widzisz, ludzie mówią, teraz zwróć uwagę, bo będzie parę błędów. Ludzie mówią o pieniądzach i pracowitości, o ciężkich czasach i odbiciach, o finansach i o gospodarce. Ale mrówki czekają i skorpiony czekają, bo przez cały czas, gdy tak mówią, bez przerwy powiększają pustynię, przygotowując świat
dla mrówki zdobywczyni, dla suszy, erozji i pustyni, bo ludzie się nie uczą. Kto jest autorem tego wiersza? Nie mam pojęcia. Karaczan Archie. Jego pierwszy tomik wierszy został wydany w 1927 roku. Twierdziłaś, że nie mają kultury. No był taki gość, to jest w ogóle fascynująca historia i ja w ogóle się dziwię, że ona nie jest znana, bo sprawdziłem go. On na Facebooku ma mniej followersów niż ja, a już nie mówię o takich kozakach jak ty. Był taki gość jak Don Marquis. On sobie już grzecznie nie żyje, ale gdy żył, pisał do takiej nowojorskiej gazety Evening Sun. I on właśnie stworzył karalucha imieniem Archie, który na jego maszynie do pisania pisał białe wiersze. I teraz ważne, skąd te błędy? Ponieważ Archie walił głową w klawiaturę, nie mógł więc uzyskać dużych liter, a znaki diakryczne miał problem, żeby wszystkie zaznaczyć. I tutaj piękny wysiłek polskiej tłumaczki książki pani Elżbiety Józefowicz, która tłumaczyła książkę Seks na 6 nogach i dlaczego część polskich znaków była, cytuję, sprawdziłam z tradycyjną klawiaturą maszyny do pisania Erika Kuwerts. Archie byłby w stanie pisać U zamknięte, on, ży i eł. Niedostępne były dla niego ci, si, zi, przypisek tłumaczki. I te wiersze były, wiesz, one naprawdę były znane. Tam w Stanach to była taka zabawna postać, wszystkich to bawiło. Później jeszcze dołączyła do tego kocica Mechitabel, ale Archie miał jeszcze taki wiersz, który właśnie jest bardzo znany, czyli nie wiem, dlaczego ludzie tacy są dumni. Owady mają znacznie bardziej starożytne pochodzenie. Według naukowców owady były owadami, kiedy ludzie byli dopiero bulgoczącym czymś tam. No i co? Czytałam Seks na 6 nogach, ale tego nie kojarzę. No widzisz, no ale odchamianie się przyda czasami, prawda? No to nie troszkę będzie. kultury masz, mówiłaś, że nie miały kultury. Proszę bardzo, ciekawostki, które tobie zostały. Jestem bardzo ciekaw. No? Jakie tam jeszcze masz ciekawostki pokitrane po kieszonkach dla mnie? Ja już mam, ja ci wysłałam wszystko i miałeś do tego przygotować I pytania. wszystkie W wypytałem. związku z czym Wszystkie przygotowałeś. wypytałem. I już wszystkie mi zadałeś. Tak, wszystkie twoje były wypytane. Jeszcze dodatkowe moje, ja musiałem jeszcze coś przygotować. Jak zwykle. O ludzinie nic nie pisałaś. Te najinteligentniejsze to wiadomo, że były moje. Czyli nie masz już żadnych ciekawostek? To nie dziękuj, wyrobi. No. Jeszcze coś tam na pewno było w tym, na pewno coś tam jeszcze było, bo pamiętam, że tam było więcej rzeczy. Boże drogi. Ja mam skąd tutaj to wydruk zacząć? tego, ja mam tu wydruk tego, co ty tam przesłałaś. I pomijając wulgaryzmy i różne inwektywy pod moim adresem. Inwektywy to się dopiero zaczną za chwilę, wiesz? Nie, bo za 3 minuty musisz iść, więc jak się pożegnamy, to ile ty tam rządzisz? Pewnie na Facebooku znowu. Dobrze, czyli co? Lubisz dalej karaczany i tak, chciałeś to przekazać, tak? A, jeszcze chciałam powiedzieć, że one są absolutnie przepiękne i bardzo zachęcam do poszukania sobie zdjęć, ponieważ tutaj jakby nie ma możliwości, ja może wrzucę, jak będę ten post publikować z tym, no nie wiem. Są absolutnie cudowne, na przykład są karaczany, bo w ogóle ludziom się kojarzą tylko z takimi brązowymi, biegającymi po domach, a natomiast karaczanów jest niesamowita różnorodność wyglądów. Są takie, które udają biedronki, są takie, które udają świetliki. Są niesamowicie kolorowe, są takie, które są błyszczące, wyglądają jakby je pomalować złotolem albo inną metaliczną farbą. Są absolutnie przepiękne. Są takie, które są też bardzo trudne w hodowli, właśnie dlatego, że są takie delikatne i rzadkie, ale ja i tak bardzo zachęcam do tego, żeby próbować, zwłaszcza z tymi takimi podstawowymi gatunkami, bo są po prostu przeciekawe w obserwacji, można je brać na ręce i można naprawdę super się z nimi zaprzyjaźniać i bawić i w ogóle, więc to w ramach podsumowania i bardzo, bardzo polecam sobie wygooglać takie naprawdę ciekawsze karaczany, no po prostu są piękne. Bardzo ci dziękuję. To było wspaniałe. Inspirujące, pełne inspiracji, jak to mawiał klasyk. Tak, tak, tak. Nie będziemy ci jeszcze chyba rozstrzygać konkursu, kto wygrał u Gołębi, prawda? Nie będziemy w ogóle rozstrzygać tego konkursu i w ogóle już więcej nie będziemy nagrywać, bo jesteś tak niepoważny i tak nieprzygotowany. Jestem tak wstrząśnięta dzisiaj twoim podejściem, bo ja tak się cieszyłam na ten odcinek, że po prostu zaraz cię zablokuję wszędzie i to jest ostatni odcinek. Do widzenia, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wszyscy to słyszeli i tym pozytywnym akcentem żegnam się ze wszystkimi z uśmiechem na ustach. Dzięki za wszystko. Cześć! Utykają ludziom w uszach, a krążą legendy, że potrafią, niczym Mike Tyson. Tak, dobra, czas. Utykają ludziom w uszach, a krążą legendy, że potrafią, niczym Mike Tyson, także i w rzeczone ucho ugryźć. Kurwa, cepszam, nie. Ukryć. Utykają ludziom... Ty się nie śmiej ze mnie. Ale kurwa.
Chyba będzie ciężko.